Cześć, nazywam się Iwona. W dzisiejszym filmie postaram się wytłumaczyć, czym są warstwy Smart Objects, czyli obiekty inteligentne w Photoshop. Pokażę kilka przykładów ich użycia w praktyce. Jest to kolejne narzędzie umożliwiające niedestrukcyjną pracę na warstwach. Możesz skalować obraz bez utraty jego jakości. Obiekty inteligentne ułatwiają tworzenie różnego rodzaju projektów komercyjnych. W opisie filmu znajdziecie materiały pozwalające przećwiczyć dzisiejszy temat. Zapraszam. Zanim przejdziemy do skalowania, utwórzmy z podstawowej warstwę typu Smart Objects, czyli inteligentne obiekty. Będą nam potrzebne obie warstwy, więc tworzymy kopię warstwy podstawowej, przeciągamy ją na tę ikonę lub używamy skrótu klawiaturowego Ctrl+J. Nowo powstałą warstwę zamieniamy na obiekt inteligentny. Warstwa jest aktywna, klikamy prawym przyciskiem myszy na belkę warstwy, którą chcemy przekonwertować. Wybieramy opcję Konwertuj na obiekt inteligentny. Inny sposób to kliknięcie zakładki Warstwa, przejście do polecenia Obiekty inteligentne. Z pojawiającej się listy wybranie pierwszej pozycji Konwertuj na obiekt inteligentny. Przesuwam. Mamy teraz dwie identyczne warstwy. Z tym, że jedna z nich, ta z charakterystyczną ikoną, to interesujący nas obiekt inteligentny. Pierwszą cechą, którą omówimy, jest bezstratne skalowanie. W tym momencie oba obrazy są bliźniacze i mają widoczną tę samą ilość szczegółów. Zaznaczmy obie, wybieramy narzędzie przesunięcie i z wciśniętym lewym przyciskiem myszy przeciągamy nad obrazem obydwu warstw. Tak zaznaczone warstwy równomiernie zmniejszamy, przeciągając jeden z punktów kontrolnych do środka. Obie warstwy są w tym samym stopniu zmniejszone. Kiedy przybliżymy ich podgląd, widać, że ich szczegółowość znacznie spadła. Powiększmy je zatem ponownie. Tym razem przeciągamy jeden z punktów kontrolnych na zewnątrz. Zatwierdzamy zmianę klawiszem Enter. Teraz widzicie różnicę. Obraz po lewej stronie, który jest na zwykłej warstwie, podczas przekształceń utracił szczegóły. Obraz obiektu inteligentnego, ten po prawej stronie, nie stracił na jakości, mimo tego, że był skalowany. Jak widzicie, kiedy projekt, który wykonujecie, wymaga wielu przekształceń i dopasowań, to zdecydowanie zalecam użycie obiektów inteligentnych. Otwieramy obraz z kompozycją 02. Materiały do ćwiczeń znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Zamieniamy warstwy na obiekty inteligentne. Warstwa 1 jest trochę ciemna, więc ją rozjaśnimy. Klikamy na charakterystyczną ikonę obiektów inteligentnych. Warstwa 1 otwiera się jako oddzielny dokument. Abyśmy mogli precyzyjnie obserwować zmiany, odepnijmy dokument od belki głównej i przesuńmy go tak, abyśmy widzieli zarówno główny dokument kompozycji, jak i otwarty dokument z obiektem inteligentnym. Zalecam dokonywanie edycji przy użyciu warstw dopasowania. Użyj krzywych. Obraz na warstwie został rozjaśniony.
Nie zobaczymy zmian na głównym dokumencie, dopóki nie zatwierdzimy zmian w dokumencie z warstwą 1. Zamykamy zapisany dokument. Teraz widzimy, że zmiany zostały przeniesione również na naszą główną kompozycję. Możemy wprowadzić znacznie więcej takich zmian. Na przykład zwiększymy nasycenie. Ponownie klikamy ikonę obiektu inteligentnego na wybranej warstwie. Wybieramy warstwę dopasowania odpowiadającą za nasycenie. Przesuwamy suwak w prawo. Pracując w ten sposób edytujemy tylko jedną warstwę, nie wpływając na pozostałe. Zapisujemy i zamykamy okno warstwa 1. Zmiany zostały przeniesione na główny dokument. W każdej chwili możemy wrócić do warstwy z edytowanym obiektem inteligentnym, klikając na jego ikonę i dzięki temu, że pracujemy na warstwach dopasowania, możemy cofnąć wybraną zmianę. Ja cofnę edycję nasycenia. Przejdźmy teraz do tła, czyli warstwy 0 przedstawiającej ziarna kawy. Tutaj zobaczymy, jak działają filtry na Smart Objects. Użyję filtr rozmycie gaussowskie. Po jego użyciu widzimy pod warstwą listę filtrów, które zostały zastosowane. Dodamy jeszcze jakiś filtr, na przykład Camera Raw. Zatwierdzamy i jest na liście. Za pomocą ikony oka po lewej stronie od nazwy filtra możemy włączyć lub wyłączyć widoczność jego działania. Możemy też kliknąć na nazwę, aby otworzyć okno narzędzia i ponownie edytować. Jak widzimy, dzięki użyciu obiektów inteligentnych pracujemy nie niszcząc oryginalnej warstwy. W każdej chwili możemy poprawić edycję lub intensywność użytych filtrów. A teraz połączmy teorię z praktyką. Zajmiemy się kopiowaniem obiektów inteligentnych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcecie przygotować fotografię do wydruku. Wydruk każdej fotografii ma mieć rozmiar A4, czyli 21 na 29,7 cm. Drukarnia czy fotolaboratorium, w którym wykonujecie wydruki, używa papieru o szerokości 60 cm. Przygotujmy zatem składankę pod wydruk dla 4 fotografii. Tworzymy pusty dokument. O szerokości 60 cm i wysokości 42,5 cm dla 200 dpi. Klikamy Utwórz. Teraz otwieramy fotografię, którą chcemy wydrukować. Kadrujemy ją do rozmiaru A4 21 na 29,7 cm przy 200 dpi. Zaznaczamy ją całą skrótem klawiaturowym Ctrl+A. Kopiujemy Ctrl+C. Przechodzimy na pusty dokument i skrótem Ctrl+V wstawiamy. Ustawiamy warstwę w optymalnej pozycji i zamieniamy ją na obiekt inteligentny.
Teraz, tak jak najzwyklejszą warstwę kopiujemy, możemy wykorzystać w tym celu narzędzie przesunięcia i z wciśniętym Alt przesuwamy. Skopiowaną warstwę ustawiamy w odpowiednim położeniu i kopiujemy po raz kolejny. Mamy teraz 3 dokładnie takie same warstwy obiektu inteligentnego utworzone przez kopiowanie. Jeśli teraz chcemy zmienić edycyjnie ten obraz, wystarczy wybrać jedną z kopii i poddać zaplanowanym zmianom. My trochę przyciemnimy przy pomocy dopasowania poziomami. Zmieniam trochę kolor, żeby podkreślić różnicę. Zapisujemy. Po zapisaniu zmian na tej warstwie automatycznie przejdą one na 2 pozostałe warstwy utworzone w procesie kopiowania. Czyli nie musimy edytować wszystkich kopii obiektu, wystarczy jedną, a zmiany automatycznie przejdą na pozostałe. Otrzymamy 3 identyczne wydruki. A co zrobić, jeśli chcemy ten sam obraz poddać zupełnie innej obróbce graficznej? Kopiujemy warstwę nieco inaczej. Wchodzimy w zakładkę Warstwa. Przechodzimy do Obiekty inteligentne i wybieramy drugą pozycję, czyli Nowy obiekt inteligentny z kopii. Ustawiamy tak powstałą warstwę w odpowiedniej pozycji. Edytujemy ją na przykład zamieniając na czarno-biało. Zapisujemy. Po zatwierdzeniu edycji tylko ta jedna warstwa zostaje zmieniona. Teraz mamy 3 dokładnie takie same obrazy do wydruku A4 i jeden zmieniony na czarno-biały. A jeśli chcemy zrezygnować z jednego wydruku, aż tyle nie jest nam potrzebnych, klikamy na belce warstwy, którą chcemy zmienić prawym przyciskiem myszy i wybieramy Konwertuj na obiekt inteligentny. Resetujemy tym samym związek warstwy z jej rodzimą warstwą i tworzymy zupełnie nowy obiekt. Wystarczy go teraz aktywować i w miejsce tego obrazu wstawić nowy. Wchodzimy w plik, umieść osadzone, wybieram plik, odpowiednio dostosowuję do wielkości okna roboczego. To, co znajdzie się poza oknem roboczym, zostanie odcięte. Możemy przesuwać, dostosowując odpowiedni kadr. Mamy możliwość powiększania. Zatwierdzam kadr, zamykam dokument. Po zatwierdzeniu w miejscu kopii, którą ponownie zmieniliśmy na nowy obiekt inteligentny, mamy obraz innej fotografii przygotowanej dokładnie do A4. Tak przygotowani możecie zabawić się w projektanta opakowania. W tym celu przygotujemy wizualizację. W opisie filmu znajdziecie link do pliku, który zaraz otworzę. Przyjrzyjmy się siatce i rzutom. 2 kwadratowe boki są bliźniacze, czyli z warstwy kwadratu, który zamieniłam na obiekt inteligentny, utworzyłam kopię. Pozostałe 4 prostokątne boki są takie same, ale 3
3 z nich, niebieskie, będą miały tę samą grafikę. Utworzyłam je przez kopiowanie prostokątnego obiektu inteligentnego. 4, fioletowy bok, będzie się nieco różnił. Więc utworzyłam go kopiując jeden z prostokątnych boków, ale do nowego obiektu inteligentnego, którego polecenie znajdziecie warstwa obiekty inteligentne. Teraz popatrzcie na rzuty pudełka. Kolory boków odpowiadają tym z siatki i są ich kopiami poddanymi zmianie perspektywy. Zacznijmy od boku kwadratowego. Mając aktywne narzędzie przesunięcia, klikamy na obraz boku lub po prostu wyszukujemy go na liście warstw. Uaktywniamy obiekt inteligentny warstwy, klikając na jego ikonę. Obraz kwadratu otwiera się jako nowy dokument. Przechodzę do zakładki Plik, Umieść osadzone, wybieram projekt, który chcę zaprezentować na tym boku. Odpowiednio wypełniam kwadrat i zatwierdzam zmiany. I co się wydarzyło? Na przygotowanej wizualizacji wszystkie bliźniacze, w tym wypadku szare pola, zostały wypełnione plikiem z projektem. Na rzucie została zachowana perspektywa. Kilkoma ruchami zapełniliśmy 4 boki. Wypełnijmy zatem kolejne. Wybieram jeden z niebieskich prostokątów. Wypełnię go obrazem, który ma się znaleźć na tych 3 bokach. Plik, Umieść osadzone. I tutaj wstawiam ten plik. Odpowiednio go kadruję i wypełniam obszar roboczy. Zatwierdzam. Zamykam. I wszystkie 3 warstwy bliźniacze z obiektem inteligentnym zostały wypełnione obrazem, który umieściłam na jednej z tych warstw. Ostatni bok znajduję na palecie warstw. Klikam. Plik, Umieść osadzone. Szukam pliku, który chcę tutaj umieścić. Wypełniam nim obszar roboczy. Zatwierdzam. Zapisuję i zamykam. I w ten sposób stworzyliśmy wizualizację naszego pudełka za pomocą obiektów inteligentnych. Projekt wydaje się być gotowy, ale zabrakło logo. Dodajmy na gotowym projekcie logo. Zaczniemy od boków kwadratowych. Znajduję na palecie warstw. Otwieram przez obiekt inteligentny. Plik, Umieść osadzone. Szukam pliku z logo. Odpowiednio skaluję i pozycjonuję. Zatwierdzam, zamykam dokument obiektu inteligentnego. Logo wskoczyło na kwadratowe boki siatki, na rzutach w perspektywie również. Teraz w ten sam sposób wstawiamy logo na pozostałych bokach. Wszystkie boki siatki i rzutów mają logo. Klient, dla którego wykonujecie projekt, może zażyczyć sobie zmian. Pracując z taką wizualizacją, szybko zmienicie tło,
czcionkę. Przy tej okazji pokażę, jak wygląda obiekt inteligentny zawierający inny obiekt inteligentny. Zamieńmy czcionkę w naszym projekcie. Klikam na warstwę 3 jednakowych boków. Znajduję ją na palecie warstw. Klikam. I co widzimy? Wewnątrz obiektu inteligentnego mamy kolejny obiekt inteligentny. Otwieram go. I teraz widzimy całą paletę różnego rodzaju warstw, w tym warstwy tekstowe. Przechodzimy do tekstu, którego czcionkę zmienimy. Herbata. Szukam czcionki. Przesuwamy, skalujemy, ustawiamy. Zamieniliśmy czcionkę na nową. Zatwierdzamy. Zamykam wewnętrzny obiekt inteligentny. Zamykam podstawowy obiekt inteligentny projektu siatki. I widzimy, że na tych 3 bokach czcionka została zmieniona. Na pozostałych bokach analogicznie zmieniacie czcionkę. Jeśli mówimy o obiektach inteligentnych, warto wspomnieć, jak zmienicie je na zwykłą warstwę. Klikasz na warstwę, którą chcesz uprościć prawym przyciskiem myszy i ją rasteryzujesz. Zniknęła charakterystyczna ikona z prawego dolnego rogu i mamy warstwę uproszczoną. Jeśli chodzi o obiekty inteligentne, to chyba na dzisiaj wystarczy. Napiszcie w komentarzach, do czego Wy użylibyście Smart Objects. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.